Cześć, witajcie. W dniu dzisiejszym wolne, weekend i to aż 3 dni wolnego, no bo wiadomo, poniedziałek. Także jestem przeszczęśliwy. I w każdym razie tutaj jeden z takich pomysłów, który od jakiegoś czasu już mi się po głowie kołatał, a za chwilę do tego dojdziemy. Pewnie mieliście okazję zaobserwować na niektórych filmach, bo to jakiś czas już tutaj stoi, ale to tak jak mówię, czasami przyjdzie do głowy pomysł z jakimś projektem i po prostu zbieram materiały do niego, czy też po prostu jest przesunięty w czasie i zabieram się za jego realizację po jakimś czasie. No i tutaj jakiś czas temu miałem demontaż kotłowni, to znaczy nie u mnie, ja demontowałem komuś dla jednej firmy kotłownię, no i tam takie rzeczy po prostu stare to się od razu, jak to się mówi, społeczeństwo konsumpcyjne wyrzuca na śmietnik, nie? No i tu mi wpadł taki pomysł, żeby po prostu zabrać to ze sobą i sprzedać na tutejszym Allegro. Normalnie coś takiego kosztuje około 200 euro. No myślałem, że za 1/4 tej ceny, no to na pewno jakiś chętny się znajdzie. No ale jak przywiozłem już do domu, to moja małżonka sobie wymyśliła, żeby z tego zrobić grill. I tak ten pomysł sceptycznie przypadł do gustu, ale jako, że potem przyszedł mi do głowy inny pomysł, że grill grillem, ale też będzie to można używać do spalania jakichś właśnie potrzebnych, zainfekowanych rzeczy ze szklarni, typu jakieś rośliny, które są zainfekowane, czy to jakimś grzybem, czy to szarą pleśnią. Po prostu zamiast to wrzucać na ogród. No, dzisiaj wiatr, także jest dobra okazja, żeby przetestować mikrofon z Deadcatem, który mam notabene teraz założony. I wracając do tego pomysłu, no to ja natomiast wymyśliłem, że żeby spalać w tym odpadki. No, taki mi pomysł przyszedł do głowy. No i teraz postanowiłem się zabrać za jego realizację. No, tu już beczka jest przeniesiona na drugą stronę domu i obrysowana. Także, no zobaczymy, jaka to jest gruba blacha i ile tarcz na to pójdzie. A tutaj już mam szlifierkę kątową, czy tam do cięcia metalu 230 mm. Tarczy dzisiaj zakupiłem w sklepie. Dwie takie do cięcia metalu, cienkie, 2 mm koło i jedną taką tarczę szlifierską. No ta szlifierka to jeszcze pamiątka z czasów Irlandii, gdy mieszkałem w Irlandii. No, tylko ona ma jedną wadę, bo w Irlandii wtedy był wymóg 110 W, napięcie bezpieczne 110 W na wszelkich budowach. No tylko, że to było związane z tym, że do pracy był potrzebny taki dodatkowy asortyment 15-kilogramowy transformator. No a to też te maszynki mi się przydały w momencie, jak bawiłem się w kamieniarza, czego przykłady możecie tutaj zobaczyć. Czy pamiętacie to przejście do piwnicy Hannibala? Tak to wygląda mniej więcej w tym momencie. W każdym razie, no takie duże kątówki to się przydają właśnie do cięcia kamienia, cięcia betonu i takich różnych innych dziwnych rzeczy. No to zabieramy się do cięcia. No i pamiętajcie o bezpieczeństwie. W sekcji okulary. Do tego przydadzą się na pewno rękawice i najlepiej jakaś maseczka na twarz, ale ja jako, że maseczki nie mogę znaleźć, gdzieś w warsztacie mam, a to tak z reguły jest, że jak coś jest potrzebne, to nigdy tego nie można odnaleźć. Tak przed chwilą miałem z tymi sekcji okularami. Także ja sobie użyję takiej prowizorycznej maski i jedziemy z koksem. No i tak już wygląda baniaczek po przycięciu. No, czy mi wyszło precyzyjnie? No tak
powiedzmy, że jest ok. No ale Challenger to nie jest, także nic mu nie grozi, temu baniaczkowi. No a tutaj albo przykrywka, albo coś innego się wymyśli. Metalowa doniczka to chyba nie jest dobry pomysł, bo by się szybko zdekompozytowała i by się jej poprzerdzewiało, ale tak właśnie jak mówię. Zobaczcie, to ma 63 cm średnicy, czyli jakiś taki właśnie do palenia odpadów, no to jak znalazł, wydaje mi się. Blacha 3 mm. Nie jest to za ciężkie, także można łatwo sobie przenosić z miejsca na miejsce, tudzież właśnie wpakować tam te odpady, o których mówiłem, przykryć i potem jak nadejdzie czas, to je po prostu przypalić. W każdym bądź razie tu mamy coś takiego od starego paleniska. No zobaczcie, jak ulał. Normalnie pierwsza klasa. Z tym, że tu jest jakaś uszczelka, guma, nie wiem co to jest, także tego będę musiał się raczej pozbyć. Ze środeczka wodą, no nie mam pojęcia, generalnie aż tak z hydrauliką za bardzo zaprzyjaźniony nie jestem. I to jeszcze sobie obrobię, przyszlifuję inną tarczą, już nie do cięcia, ale właśnie do szlifowania, żeby sobie się po prostu nie pokaleczyć. No i fajna sprawa, moim zdaniem, przenośny taki. No, zobaczcie, tu już naruszyłem tam obręcz, która przytrzymywała uszczelkę, ale oczywiście zdążyłem się skaleczyć. Jak czypałem młotkiem w młotek, jakiś odprysk, sprzeciął skórę, także niewiele potrzeba, żeby się skaleczyć. No ale ja sobie poradzę, odporność na ból duża, a my jesteśmy coraz bliżej, żeby tutaj zrobić, żeby przybliżyć nasz ciekawy projekt ku końcowi. No, a tu już można powiedzieć gotowy. No, tu siatka na grilla trochę się popsuła, rączka. No ale za jakiś czas przetestujemy, jak to się sprawdzi. Wiadomo, sezon się zbliża. Najpierw, że tak powiem, go trochę przepalę. No i to by było na tyle z relacji z grilla, własnej roboty. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie.